Siemacie, tu Retro Gaming Laptop, a dziś przetestujemy sobie omawianą ostatnio kartę dźwiękową Audi G2ZS na PC MCIA. A do przeprowadzenia całościowego testu tej właśnie oto karty dźwiękowej posłuży nam IBM T60P, czyli Ultimate Retro Gaming Machine z poprzednich filmów. Myślę, że tutaj akurat ten model będzie się wpasowywał idealnie w czasy i standardy, więc jeżeli gdzieś ta właśnie karta dźwiękowa będzie miała działać, no to głównie na tego typu sprzęcie. Nie przedłużając, próbujemy zobaczyć, czy to w ogóle ma sens. Wkładamy kartę do gniazda i czekamy, co się wydarzy. Jak słychać, karta została wykryta i wyskoczył kreator sprzętu. Kreator sprzętu myślę, że sobie śmiało tutaj anulujemy i sprawdzimy, jak sytuacja wygląda po instalacji oryginalnych sterowników dedykowanych do tej karty. Otworzymy sobie dziewicze pudełko. Wyciągniemy płytę, jak widać nówka sztuka nieśmigana. No i chwila prawdy. Co nam tutaj pokaże ta karta? Przyspieszymy sobie troszkę samą kwestię instalacji tego sterownika i wracam do Was po chwili. Jak widzicie, operacja się udała, pacjent przeżył, niemniej jednak nie obyło się bez problemów, jak to zawsze bywa w przypadku retro sprzętów, a mianowicie mój wypasiony T60P ma problem z gniazdem PC MCIA. Być może jest to tylko konflikt natury IRQ, ale być może jest uszkodzone gniazdo. Na ten moment nie mam za bardzo jak tego zweryfikować, nie mam też czasu, żeby za bardzo poświęcić na zabawę adresami, ale wyciągnąłem X61, również z zainstalowanym i skonfigurowanym XPEC-iem i gniazdem PC MCIA. Po włożeniu w to gniazdo bez żadnego problemu wykryło mi tą kartę dźwiękową. Zainstalowałem sterowniki i po zainstalowaniu sterowników ukazał mi się panel Soundbustera, w
którym mamy podstawowe ustawienia, a mianowicie możemy sobie tutaj ustawić różnego rodzaju efekty dźwiękowe. Możemy sobie tutaj ustawić ilość używanych głośników, możemy sobie sprawdzić informacje o urządzeniu, możemy sobie tutaj załączyć bądź wyłączyć dekoder, bądź źródło cyfrowe tego dekodera. Generalnie możemy sobie sterować całą tą kartą dźwiękową. Jak widzieliście wcześniej na filmie, jeżeli chodzi o samą obsługę i wykrywanie tej karty dźwiękowej, jest jak najbardziej wszystko ok. Gra Far Cry uruchomiła bez żadnego problemu efekty EAX i wszystko, co jest dedykowane tylko i wyłącznie Soundblasterom. Co do samej dźwiękówki, troszeczkę się zawiodłem, bo miałem nadzieję, że ona będzie działać troszkę inaczej niż działa, a mianowicie, że tak, wiadomo, możemy sobie podłączyć głośniki zewnętrzne i jak najbardziej nam te zewnętrzne głośniki obsługuje. Niemniej liczyłem na to, że sama karta będzie też w jakiś sposób poprzez bypass wbudowanej karty dźwiękowej obsługiwała głośniki wewnętrzne, tak aby nie trzeba było podłączać żadnych dodatkowych peryferiów i jednocześnie zachować obsługę EXA na przykład. No niestety tak to nie działa. No jest jak jest, tak to producent przewidział. Dla mnie nie ma jakiegoś większego problemu, natomiast no fajnie by było, gdyby było tak jak wspomniałem wcześniej. Jeżeli chodzi o samo podłączenie głośnika, jak zwróciliście uwagę, mam tutaj podłączonego JBL Go pierwszej generacji. Nie mam głośników stereo na jacka, nie używałem ich do tej pory do retrolabków, ażeby sprawdzić, czy to bezproblemowo działa. Sprawdziłem sobie to na takim właśnie głośniku. Jak słyszeliście, efekt jest naprawdę fajny. Działa to zacnie. Możemy też jakby w samych opcjach ustawić sobie głośnik sam mono. Dodatkowo całość przetestowałem na słuchawkach Creative Arwana Live. To są Kale pierwszej generacji. To są również słuchawki, które są ze mną bardzo, bardzo długo. Pamiętają jeszcze czasy 2008 roku. I myślę, że któregoś dnia poświęcę film, żeby trochę o nich więcej może opowiedzieć. Sprawdziłem sobie również przeplotkę, ten expander, który nam tutaj daje dodatkowe porty. Generalnie jeżeli chodzi o same gniazda działają, przy czym no, całość tego można by sobie sprawdzić dopiero po zainstalowaniu jakichś głośników, przynajmniej w wersji 5.1. Niemniej sama karta działa, efekty można bezproblemowo na niej sobie ustawiać i jestem jak najbardziej w pełni zadowolony z zakupu. Jeżeli chodzi o systemy operacyjne Windows XP, zarówno Home, jak i Professional tą kartę obsługują. Natomiast co się tyczy innych wersji systemów operacyjnych, na pewno ta karta działa bezproblemowo na Windowsie 7, na pewno ta karta działa bezproblemowo na Windowsie 8 i prawdopodobnie również na Windowsie 10, co mogę Wam sprawdzić. Jeżeli jesteście chętni, zostawcie po sobie znak w komentarzach i myślę, że jakoś się dogadamy. Co mnie bardzo jeszcze intryguje w tej karcie, to to, czy uda się ją odpalić pomimo tego, że producent mówi, że nie na systemie Windows 98. Byłoby to naprawdę bardzo fajna rzecz, ze względu na to, że gdyby się udało ją uruchomić na Windowsie 98, prawdopodobnie udałoby się ją też uruchomić w DOSie. I myślę, że to jest temat na kolejny film. To jest temat, który na pewno sobie gdzieś prędzej czy później przepracujemy. Na ten moment myślę, że sobie zakończymy. Na koniec, gdybyście chcieli zobaczyć mniej więcej skalę, jak bardzo wystaje ta karta nam tutaj z gniazda PCMCIA, to jest pendrive, standardowy pendrive Patriota, PDP i mniej więcej tyle wystaje z tego gniazda co pendrive, więc nie jest naprawdę źle, aczkolwiek tak, trzeba być lekko ostrożnym, żeby sobie tutaj niczego nie uszkodzić. Z mojej strony na ten moment myślę, że to będzie tyle. Jeżeli filmik się podobał, łapka w górę. Jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia i chcecie więcej oglądać podobnych filmów, myślę, że śmiało możecie rozważyć subskrypcję. Na chwilę obecną dzięki, cześć!